Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Imperium Mongolskim. Największym imperium, jakie kiedykolwiek zostało stworzone na ziemi. A zostało stworzone oczywiście za sprawą Dżingis Hana. Człowieka, który podbił największe terytoria w historii świata. Choć był największym zdobywcą, to jak doskonale wiecie, uważam, że najwspanialszym wodzem w historii był jednak Aleksander Wielki i o tym opowiadam w innym zupełnie odcinku. Natomiast Dżingis Han, bo taki tytuł przyjął w wieku 30 lat, był zdecydowanie największym zdobywcą, który podporządkował sobie prawie całą Azję. Wszystko praktycznie w Azji, co było do zdobycia poza Indiami, zostało przez niego podbite. Na samym wstępie warto wspomnieć o pewnym bardzo mało znanym fakcie. Otóż Mongołowie jeszcze wcześniej niż za czasów Temudżyna poczuli siłę zjednoczenia. Mianowicie miało to miejsce w połowie XII wieku, kiedy to Han Kabuła na kilka dekad zdołał zjednoczyć mongolskie plemiona i siał postrach w Azji Wschodniej. Jednak to zjednoczenie nie było trwałe i skończyło się wraz z żywotem tego wielkiego Hana. Natomiast Temudżyn był jego prawnukiem i miało to ogromne znaczenie na początku jego kariery, bo należał on do najbardziej poważanej rodziny mongolskiego stepu i mógł odwoływać się do dziedzictwa swojego wielkiego pradziada. W ogóle ciekawostką jest, w jaki sposób Temudżyn otrzymał swoje imię. W tradycji mongolskiej ojciec nadawał imię swojemu dziecku zaraz po jego urodzeniu i nawiązywało ono do ważnego wydarzenia w życiu rodziny. Tutaj była taka sytuacja, że Jasegej, ojciec Temudżyna, dopiero co wrócił z wyprawy wojennej i pokonał tam przeciwnika, który właśnie miał na imię Temudżyn. I jako, że to było jego ważne wydarzenie w życiu rodzinnym, wrócił, urodził się mu syn, nazwał go właśnie Temudżyn. Temudżyn, co po mongolsku znaczy kowal. Ale jego życie, jak się możecie spodziewać, było bardzo, bardzo burzliwe. I zaczniemy właśnie od jego dzieciństwa, kiedy to już jako 9-latek został wydany za Burtę. Córkę też szlachetnie urodzoną z innego klanu mongolskiego. I kiedy ojciec według tradycji mongolskiej zawiózł go do rodziny Burty, aby tam przebywał przez jakiś czas, wracając, ten jego ojciec został napadnięty przez Tatarów i zabity. Tatarzy to było takie bardzo wojownicze plemię mongolskie, które mieszkało na wschód od tego miejsca, gdzie żyło plemię Dżingis Hana. I z tymi Tatarami będzie później próbował się uporać, ale do tego dojdziemy jeszcze dalej zupełnie. Wracając do tej sytuacji, kiedy mamy 9-letniego Temudżyna, wtedy jeszcze, zostaje on bez ojca i staje się głową swojego klanu, czyli takiej dużej rodziny. Przez wiele lat ma on ogromne problemy, żeby w ogóle przeżyć. Przeciwnicy jego klanu rosną w siłę, a Temudżyn wraz z Burtę musi przez wiele lat żyć jak biedak i w swoim sercu nosić tą żądzę zemsty. Rok później Temudżyn zażegnuje jeden z rodzinnych konfliktów, zabijając swojego starszego brata, a także zawiera braterstwo krwi z Dżamuką, innym wysoko urodzonym chłopcem, i obaj młodzieńcy wspierają się od tego czasu w budowaniu własnych ord. Przyjaźń tych dwóch młodych Mongołów będzie bardzo znacząca dla dalszego losu Temudżyna. W ogóle Mongołowie byli oczywiście ludem koczowniczym, który mieszkał na stepach dalekiej Azji Wschodniej, na północ od Chin. Jako lud koczowniczy prawie nie zajmowali się rolnictwem. Głównie zajmowali się hodowlą zwierząt. Krowy były dla nich ważne, konie oczywiście były najważniejsze, ale do tego owce i kozy. Mongołowie zajmowali się też z upodobaniem wielkim myślistwem.
polowali na wielkie zwierzęta żyjące na stepie, na tamtejsze gazele, na różne zwierzęta dzikopodobne. I te polowania ich miały bardzo duże znaczenie tradycyjne, obrzędowe. Oni organizowali wielkie imprezy związane z polowaniami. To później też w tradycji militarnej mongolskiej miało duże znaczenie, bo takie wielkie polowania przypominały w pełni manewry wojskowe. Dlatego też Mongołowie długo nie budowali żadnych osad stałych, a ich życie toczyło się w jurtach, namiotach ze skóry i wełny. Nie ma tam obfitości pożywienia, plemiona cały czas walczą o przetrwanie oraz pomiędzy sobą. Na północy mają nieprzemierzone lasy Syberii, a na południu wielką pustynię Gobi. Te trudne warunki stworzyły niezwykle wytrzymałych i twardych ludzi, którzy nie znali strachu w walce, ale także cechowali się niespotykanym okrucieństwem. Mongołowie byli tangrystami, można by tak powiedzieć, czyli wierzyli w naczelne bóstwo boga Tangri, boga otwartego nieba, ale byli niezwykle tolerancyjni, jeżeli chodzi o religię. I to później przez kolejne dziesięciolecia we wszystkich imperiach mongolskich będzie takim wyznacznikiem, że oni są tolerancyjni religijnie. I to jest bardzo ciekawe, że taki lud z bardzo dalekich peryferiów cywilizacji okazał się być ludem tak bardzo tolerancyjnym, jeżeli chodzi o inne religie. To też stanowiło o sile ich imperium, bo nigdy nie było tam wojen na punkcie religijnych, bo nie było takiego potrzeby. Każdy mógł sobie wyznawać jaką tylko religię chciał, a nawet Mongołowie wspierali różnych wyznawców różnych religii, zwalniali ich z podatków i dzięki temu oni mogli sobie swobodnie swoje obrzędy uprawiać, co też sprawiało, że byli bardziej potulnymi i zadowolonymi z rządów Mongołów poddanymi. Generalnie Mongołowie, jak później będę opowiadał o ich podbojach, postępowali w taki sposób, że jeżeli tylko ktoś im się sprzeciwiał, to praktycznie jedyną karą była śmierć. Natomiast jeżeli ktoś od razu przyjął ich jako swoich władców, to oni byli dosyć wtedy dla niego łaskawi i bardzo często kończyło się to tylko na okupie. Jeżeli chodzi o życie mongolskie rodzinne, to Mongołowie byli poligamistami, jeżeli była taka możliwość, czyli jeżeli dany wódz miał na tyle silną pozycję, to mógł mieć więcej żon, ale zawsze pierwsza żona była najważniejsza i cały majątek w rodzinie dziedziczył zawsze najmłodszy syn pierwszej żony. Daleko na południowym wschodzie od ich siedlisk znajdowała się wspaniała cywilizacja chińska, na którą oni spoglądali z zachwytem i zazdrością, a każdy wódz stepu od właściwie czasu Hunów marzył o podboju tego bogatego kraju. Jednak było to zadanie niemal niewykonalne z racji liczebności Chińczyków, ich wysokiej technologii. Mieli na przykład kusze Czukunu, proch, machiny oblężnicze, olbrzymie fortece oraz oczywiście słynny mur chiński, który właśnie przeciwko tym dzikusom ze stepów został wybudowany przez dynastię Han. Pozycja kobiet, podobnie jak w innych ludach koczowniczych, była dość wysoka. Miały one dużo do powiedzenia w sprawach rodzinnych, a w przypadku braku mężczyzny w wyniku śmierci lub podczas wyprawy wojennej przejmowały władzę nad rodem. Politycznie Mongołowie nie tworzyli państw w europejskim rozumieniu tego słowa. Jako że byli ludem koczowniczym, jednostką organizacyjną była orda, czyli grupa mężczyzn wraz z rodzinami i zwierzętami, która podążała za dowódcą ordy, Hanem. Relacje opierały się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i honorze. Kilkunastoletni Temujin wreszcie odzyskuje władzę nad swoim klanem i stopniowo zaczyna piąć się w hierarchii mongolskich wodzów, ale trwa to dość długo, bo dopiero w wieku około 30 lat zyskuje tytuł Wielkiego Hana. W ogóle Mongołowie żyli na bardzo trudnych terenach dzisiejszej Mongolii oczywiście, ale to były tereny stepowe, ale dosyć wyżynne. Tam oni cały czas musieli się przemieszczać wraz ze swoimi wielkimi stadami w
poszukiwaniu pastwisk. Na zimę migrowali bardziej na południe, na lato przesuwali się bardziej na północ. Był problem z wodą, pustynia Gobi to są właśnie te okolice. To ich życie naprawdę było twarde i z tego właśnie tygla, takich bardzo trudnych warunków, wykształciło się imperium, które później zawładnęło całym światem i naprawdę w tych późniejszych mongolskich podbojach widać to głębokie stepowe pochodzenie, że oni z tych ciężkich warunków po prostu potrafili stworzyć tak wspaniałe imperium, ponieważ byli przygotowani do bardzo trudnych sytuacji i to, co dla innych było problemem, dla nich nie było żadnym problemem. Oni potrafili na tych swoich koniach przemierzać po 100, nawet czasami jak trzeba było 200 km w ciągu doby. Spali oczywiście na koniach. Kiedy potrzebowali się napić, wycinali kawałek żyły końskiej i pili tą końską krew. Oczywiście nie zademonstruję tego na moim wspaniałym koniku, ale w taki sposób żywili się i poili w razie konieczności, ponieważ koń, wiadomo, je sobie trawkę, produkuje z tego wszystkie potrzebne odżywcze składniki. Człowiek nie potrafi się z trawy wyżywić, ale już z końskiej krwi jak najbardziej. Oczywiście doili też klacze, pili ten kumys i to takie, można by powiedzieć, bardzo prymitywne jedzenie sprawiało, że byli bardzo mało wymagający. Oni dzięki temu przemierzali ten step bardzo szybko i byli niesamowitym zaskoczeniem dla wszystkich przeciwników, których później spotykali. Przykład takich stepowych, silnych relacji międzyludzkich mamy w młodości Temudżyna, kiedy to jego żona Burte zostaje porwana przez sąsiednie plemię Merkitów. Prosi on wówczas o pomoc Toriła, chana silnej ordy na zachodzie, przywódcy Keriatów. Ten potężny wódz zgadza się udzielić pomocy Temudżynowi, ponieważ 20 lat wcześniej Yesugei przybył mu z pomocą, kiedy ten był w potrzebie. Przybywa teraz z 2 tumenami wojska, czyli około 20 000 wojowników, a Dżamuka, przyjaciel z dzieciństwa, przywodzi także swój tumen, Temudżyn swój i w ten oto sposób około 40 000 wojowników pokonuje Merkitów i uwalnia pierwszą żonę Temudżyna. Jednak jest ona w ciąży, która wedle wszelkich kalkulacji nie może być sprawką jej męża. Temudżyn nie przejmuje się tym jednak i ogłasza Jochiego swoim pierworodnym synem. 2 lata później jego przyjaźń z Dżamuką kończy się i ich ordy rozchodzą się w atmosferze wrogości. Nie są dokładnie znane powody waśni obu chanów, ale niechybnie spór miał podłoże polityczne, bo po rozstaniu do Temudżyna dołączają liczni pomniejsi wodzowie i wkrótce staje się on głównym wodzem Mongołów, okrzyknięty więc zostaje Chingis Hanem, czyli najwyższym wodzem. Dzieje się to w 1182 roku, ale tytuł ten jest wówczas jeszcze tak naprawdę trochę na wyrost, bo Chingis Khan ani nie jest władcą potężnym, ani suwerennym. Na wschodzie ciągle ma potężnych Tatarów jako wrogów, nie wspominając już o Chinach, a ponadto uznaje on zwierzchność starego Hana Toriła, któremu dużo zawdzięcza i który teraz pochwala nowy tytuł swojego wiernego sojusznika. Na to, aby tytułować Temudżyna najwyższym wodzem, zupełnie nie zgadza się jego dawny, długoletni przyjaciel Dżamuka. Co więcej, jeden z dowódców Chingis Khana zabija brata Dżamuki, co doprowadza do otwartej waśni i bitwy, w której Temudżyn dostaje łomot, a jeńcy z jego ordy, którzy dali się schwytać, zostają zabici. Widać tutaj jednak, że Dżamuka chciał w ten sposób jedynie utrzeć nosa Temudżynowi, a nie doprowadzić do anihilacji swojego dawnego przyjaciela. Chingis Khan szybko pozbierał się po tej bitwie i już w kolejnym roku wraz z Toriłem uderzył na Tatarów, a atak ten został wykonany prawdopodobnie na zamówienie Chińczyków, którym ten wojowniczy lud także doskwierał. Sojusznicy pokonują Tatarów, a cesarz chiński jest bardzo zadowolony i w podzięce przyznaje im zaszczytne tytuły. Toriu otrzymuje tytuł Ong, czyli król, a Temudżyn Jatao, czyli komisarz. Miał
wówczas 21 lub 22 lata i dość dobrze rozpoczętą karierę na Wielkim Stepie. Jednak wtedy właśnie wydarzyło się coś, co późniejsze źródła mongolskie skrzętnie przemilczają, jako bardzo niewygodne dla Temudżyna. Mianowicie trafił on na kilkanaście lat do niewoli Dżurdżenów, ludu zamieszkującego dzisiejszą Mandżurię, który był wówczas we władaniu również północnych Chin. Temudżyn wraca do gry pod koniec XII wieku i dość sprawnie ponownie obejmuje władzę w swojej ordzie. Pierwszym jego aktem jest pomoc Toriłowi, Ong Khanowi, który został chwilowo zdetronizowany przez plemię Najmanów. Interwencja ta udaje się i stary Han teraz staje po stronie Chingis Khana w jego wojnie o supremację nad Mongołami. Oczywiście znów jego władzy nie uznaje Dżamuka, lecz tym razem to on przegrywa bitwę i Torił wraz z Temudżynem ruszają w pościg za uciekającymi przeciwnikami. Dżamukę dopada Torił i zachodzi coś dziwnego, bo mianuje go on swoim doradcą. Być może w ten sposób chciał on zdywersyfikować władzę na stepie, aby Chingis Khan nie stał się zbyt potężny. Tak czy inaczej wkrótce w 1202 roku trzej Hanowie ruszają naprzeciw Najmanom, pokonują ich, lecz tarcia pomiędzy Temudżynem a Dżamuką doprowadzają do rozpadu tego strategicznego sojuszu, a także do niezgody pomiędzy Chingis Khanem a Ong Khanem. Tym razem na krótko, bo wnet po tych wydarzeniach Ong Khan zostaje znów pokonany przez Najmanów i zwraca się w kierunku Temudżyna o pomoc, co ten z radością czyni. Jednak cena, jaką tym razem miał zapłacić Torił za tą pomoc, była bardzo wysoka. Miał wydziedziczyć swojego syna i oficjalnie uznać Temudżyna swoim następcą. Warto tutaj zaznaczyć, że Ong Khan miał wówczas około 70 lat, więc jego koniec był raczej rychły i taki układ był dla Chingis Khana bardzo pomyślny. Siła Temudżyna budziła wielką zazdrość na stepie i od razu zaczęły się spiski przeciwko niemu. Ten natomiast, aby przypieczętować swój układ z Ong Khanem, poprosił o rękę jego córki dla swojego pierworodnego syna Jochiego. Ong Khan odmówił prawdopodobnie dlatego, że było to dla niego potwarzą, że ma wydać swoją córkę za nieślubne dziecko Temudżyna. Oliwy do ognia dodał Dżamuka wraz z wydziedziczonym synem Toriła, którzy oczywiście zbuntowali się. Wreszcie, po wielu latach bardzo owocnej współpracy, musiało dojść do konfrontacji z Toriłem, gdyż nie mogło być dwóch wielkich Hanów na tym stepie. I chociaż nie była ona spowodowana wzajemną nienawiścią, oni przez naście lat bardzo dobrze ze sobą współpracowali, tak jednak uznali, że do tej konfrontacji musi dojść. Szczególnie Temudżyn uważał, że musi się rozprawić z tym swoim konkurentem z zachodu, ponieważ czas na przejęcie władzy nad wszystkimi Mongołami. Aby złagodzić nieco gniew Temudżyna, Torił pozornie zgodził się na ślub Jochiego z jego córką. Ale był to jedynie podstęp, który miał zwabić Chingis Khana w pułapkę. Ten prawie w nią wpadł, został zaatakowany przez przeważające siły i znów został pokonany przez Dżamukę, który po tym zwycięstwie zwrócił się z kolei przeciwko Toriłowi i doprowadził do jego śmierci. Widać w tych wydarzeniach, że tak naprawdę od początku XIII wieku na mongolskim stepie mamy nie wojnę dwóch, lecz trzech Hanów przeciwko sobie o supremację. Tak więc w 1203 roku stary Torił został z tej gry wyeliminowany i wreszcie doszło do decydującej bitwy pomiędzy Temudżynem a Dżamuką. Odbyła się ona na stokach góry Kun. Po jednej stronie stała wielka orda Dżamuki wraz z Najmanami, po drugiej Temudżyn i jego sojusznicy. Tym razem wreszcie Chingis Khan wygrał, a rok później jeszcze raz pokonał Najmanów, wspieranych tym razem przez Merkitów.
Tym razem Dżamuka został już zdradzony przez własnych ludzi i Temudżyn nakazał jego egzekucję. Tak więc do 1206 roku 44-letni Dżingis Khan pozbył się wszystkich znaczących rywali na mongolskim stepie, podbił wszystkie plemiona, które nie zechciały dobrowolnie uznać jego zwierzchnictwa i mógł wreszcie prawdziwie mienić się panem wszystkich Mongołów. Odbył się Wielki Kurultaj, czyli zjazd przedstawicieli wszystkich plemion. Na tym spotkaniu Dżingis Khan rozpoczął budowę swojego imperium od reform wewnętrznych. Zreorganizował armię, która miała wówczas liczyć 95 000 wojowników. Ujednolicił sądownictwo, zorganizował swój dwór i administrację. Władał wówczas już bardzo rozległym państwem, obejmującym cały wschodni step Azji. W świetle tego, co wydarzyło się później, wydaje mi się, że na tym etapie 44-letni Temudżyn nie planował jeszcze zostać panem całego świata. Osiągnął i tak bardzo wiele w swoim burzliwym życiu. W dodatku swoimi dokonaniami prześcignął już wielkiego pradziadka, pierwszego Hana wszystkich Mongołów. Mógł swobodnie powiedzieć, że godnie przeżył swoje życie. I kolejne lata, moim zdaniem, potwierdzają to, że jego apetyt był wówczas nasycony. W kolejnych latach po Wielkim Kurultaju Imperium Mongolskie rozrastało się powoli we wszystkich niemal kierunkach, bo ościenne plemiona, widząc silny polityczny organizm, który właśnie wyrósł na Wielkim Stepie, raczej włączają się do niego ochoczo, bo mają świadomość, że nieposłuszeństwo wobec Dżingis Khana kończy się bardzo źle. Przykładem może być podbite, znienawidzone plemię Tatarów, które w 1202 roku zostało pokonane. Wówczas to wszyscy mężczyźni zostali postawieni koło osi wozu i ci na jej wysokości ścięci, czyli około 120 cm. W roku 1207 Ujgurzy, lud turecki zamieszkujący Azję pomiędzy Chinami a dzisiejszym Pakistanem, zbuntowali się przeciwko Karakitajom, potężnym władcom centralnej Azji. Ujgurzy postanowili poszukać schronienia pod skrzydłami Dżingis Khana i ten przyjął ich, co o dziwo na razie nie spowodowało wojny z Karakitajami. Następnie Mongołowie najechali Tangutów, lud tybetański, i w 2 wojnach doprowadzili do poddania tego królestwa władzy Dżingis Khana. I wreszcie przyszedł czas, żeby wyruszyć przeciwko największemu imperium, jakie znał Temudżyn od najmniejszych swoich lat, czyli przeciwko wspaniałemu imperium chińskiemu. Zjednoczył on wszystkie ludy mongolskie i teraz razem uderzyli na ten wspaniały, starożytny kraj, aby w długiej i krwawej kampanii podporządkować go Mongołom i zmienić oblicze Chin na zawsze. Zanim przejdę do tej kluczowej dla losów świata inwazji, kilka słów wstępu. Otóż Chiny na początku XIII wieku były co prawda potęgą, ale nie taką, jak zwykle nam się kojarzy ze starożytną dynastią Han, budowniczych Wielkiego Muru, którzy handlowali z Rzymianami i byli największą potęgą Azji. W 1124 roku Kitanowie, władający północnymi Chinami, zostali pokonani po długiej wojnie przez Dżurdżenów, którzy najechali z terenów dzisiejszej Mandżurii. Kitanowie uciekli na zachód i tam stworzyli potężne państwo Karakitajów, Dżurdżeni natomiast założyli dynastię Jin. Władała ona tylko połową zdewastowanych po wojnie Chin, gdyż na południu rządziła zupełnie inna, wroga im dynastia Song. Dlatego, kiedy na początku XIII wieku Dżingis Khan zdecydował się najechać Chiny, nie miał do czynienia z najpotężniejszym państwem Azji, ale z podzielonym na pół imperium, które mimo wszystko było bardzo, bardzo ludne, bogate i potężne militarnie. Dżingis Khan posiadał piękny, oficjalny powód dla takiej inwazji.
Otóż jego wielki pradziadek Kabuła walczył z powodzeniem przeciwko Dżurdżenom, którzy wówczas świeżo podbili Chiny i próbowali ekspansji dalej na zachód i północ. Następca Kabuła, Han Ambagaj, został schwytany przez Tatarów podległych wówczas Dżurdżenom i przekazany na dwór cesarza Chin. Tam w pokazowy sposób rozprawiono się z przodkiem Czingis-Hana. Został ukrzyżowany, a następnie Dżurdżeni wykonali jeszcze serię karnych ekspedycji do Mongolii, zabijając lub biorąc w niewolę licznych krajan Temudżyna. Teraz te wszystkie krzywdy miały zostać pomszczone. Szczególnie, że Dżurdżeni wysłali właśnie posłów z żądaniem, aby Czingis-Han uznał zwierzchność cesarza Chin i płacił mu trybut. Jak się łatwo domyślić, więcej powodów, aby wkurzyć Mongołów, nie było potrzeba. Jednak, aby zapewnić odpowiednią skalę inwazji, Temudżyn zwołał wielki kurultaj, podczas którego obradowano nad możliwościami ataków na Chińczyków. Podczas tego zebrania Czingis-Han udał się na Świętą Górę, mongolskim zwyczajem zdjął czapkę, a pas przewiesił sobie przez szyję i modlił się do Tangri, Boga wiecznego nieba, o radę. Po tej pielgrzymce powrócił przed zgromadzonych Hanów i obwieścił im, że Tangri obiecał zwycięstwo oraz zemstę. Mongołowie wyruszyli na podbój Chin w marcu 1211 roku z ogromną armią liczącą ponad 100 000 konnych wojowników. Czingis-Han zabrał na tą wyprawę wszystkich swoich synów, lecz dowodzenie powierzył najlepszym swoim generałom, między innymi Subedejowi oraz Dżebe, o których jeszcze wiele razy usłyszycie. Uderzyli na państwo chińskie dynastii In, które w owym czasie przygotowało na powitanie Mongołów armię liczącą 1 000 000 żołnierzy. Wyobrażacie sobie 1 milion ludzi powołanych do walki w średniowieczu? To było niezwykłe logistyczne przedsięwzięcie, lecz Chiny mogły sobie na to pozwolić, bo tylko ta północna część tego imperium zamieszkana była przez około 50 milionów ludzi. Mongołowie dość precyzyjnie rozpoznali rozmieszczenie wojsk chińskich wzdłuż Wielkiego Muru i wybrali najsłabszy punkt, który szybko opanowali, i cała konna armia bez zbędnych kłopotów ruszyła dalej w kierunku stolicy Yin, Pekinu. Tam, na tzw. pustkowiu dzikich lisów, doszło do kolosalnej w skali bitwy, trwającej od sierpnia do października 1211 roku. Przewaga Mongołów polegała na tym, że byli mniej zależni od zaopatrzenia, bo jako w pełni konna armia mogli się szybko przemieszczać oraz transportować znaczne zasoby ze sobą. Wystarczy, że każdy jeździec miał jednego zapasowego konia, a ten mógł wieźć dla niego zapasy pozwalające przeżyć kilka miesięcy, głównie suszone mięso i zboże. Chińczycy z kolei, mimo że posiadali kolosalną armię, nie byli w stanie zgromadzić jej w jednym miejscu, bo wyżywienie tak ogromnej armii w średniowieczu wozami zaprzęgniętymi w woły było po prostu niemożliwe. Tak więc ich armia siłą rzeczy była rozproszona na mniejsze oddziały, a te stopniowo były niszczone przez szybkich Mongołów. Również wielokrotnie podczas tej kampanii Chińczycy dawali się nabrać na klasyczny trik mongolski, czyli pozorowaną ucieczkę. Wpadając w taką pułapkę, chińscy żołnierze byli następnie bezwzględnie anihilowani przez zwrotnych i świetnie zgranych jeźdźców mongolskich. Choć Pekin na razie obronił się przed mongolskimi hordami, to sytuacja Dżurdżenów w Chinach była opłakana. Po całym kraju grasowały mongolskie hordy, plądrując i niszcząc wszelkie przejawy sprzeciwu. Co więcej, Czingis-Han świetnie rozegrał tarcia wewnętrzne w Chinach, bo Kitajowie, władcy Chin sprzed inwazji Dżurdżenów, byli łaskawie traktowani przez Mongołów i szybko stanęli po ich stronie, pomagając im opanować ten ogromny i ludny kraj. W 1215 roku wydawało się, że podbój dobiegł końca. Cesarz błagał o pokój,
i ofiarował Czingis-Hanowi swoją córkę jako kolejną żonę. Zawarto układ, wedle którego północne Chiny stały się wasalną prowincją Imperium Mongolskiego i cała armia mongolska planowała już wycofać się do Mongolii, kiedy to okazało się, że Chińczycy traktują ten pokój tylko jako taktyczny rozejm, przenoszą swoją stolicę dalej na południe, aby było trudniej zdobyć ją dla koczowników i szykują nową armię. Wówczas Dżingis-Han powrócił pod Pekin, zdobył, a następnie bezlitośnie złupił to ogromne, prawdopodobnie największe na świecie wówczas miasto. Dopiero wtedy ze spokojem powrócił do Mongolii, mając 53 lata i chwałę, jakiej nie osiągnął żaden Mongol przed nim. 3 lata później, w 1218 roku, Kara-Kitajowie, potomkowie tych Kitajów, którzy na początku XII wieku uciekli przed Dżurdżenami na zachód i założyli tam potężne państwo, które już w 1141 roku rozgromiło Turków seldżuckich pod Samarkandą, zaatakowali miasto handlowe należące do Karluków, sprzymierzeńców Dżingis-Hana. Podczas tego najazdu zginął mąż wnuczki Temudżyna, a była to potwarz, której wielki wódz nie mógł puścić płazem. Ten atak na Karluków nie był przypadkowy, lecz była to konsekwencja planowej polityki Kuczluka, Najmana, który dzięki sprytowi i inteligencji w 1213 roku przejął władzę nad Karakitajami z ręki ostatniego cesarza z dynastii Liao. Jak pamiętacie, Najmanowie byli ludem, który już wcześniej został pokonany przez Czingis-Hana, a Kuczluk był synem Hana Najmanów, który zbiegł przed gniewem Mongołów do Karakitajów właśnie. Od czasu inwazji Czingis-Hana na Chiny, Kuczluk poczynał sobie coraz śmielej na granicy z mongolskim imperium i stopniowo podporządkowywał sobie kęsy tego terytorium. Teraz, w 1218 roku, Temudżyn postanowił rozwiązać ten problem ostatecznie i wysłał kilka dużych armii, po kilkadziesiąt tysięcy jeźdźców pod wodzą Subedeja, Dżebe i swojego zięcia Barczuka, który był Ujgurem, czyli etnicznie Turkiem. W przeciągu roku mongolscy generałowie świetnie wykonali swoje zadanie. Udało im się także wytropić i dopaść Kuczluka, który został przykładnie ścięty. Także w państwie Karakitajów mongolscy najeźdźcy wykazali się sprytem, umiejętnie rozgrywając spory wewnętrzne, bo wspierali muzułmanów, którzy zamieszkiwali te tereny bardzo licznie, lecz byli prześladowani przez większość buddyjską, która stanowiła elitę w dynastii Liao. Tak więc do 1219 roku wielkie i potężne niegdyś państwo Karakitajów zostało włączone do domeny Czingis-Hana, która już teraz rozciągała się na tysiące kilometrów od Oceanu Spokojnego na wschodzie po jezioro Aralskie na zachodzie. Ten prawie 60-letni władca, mimo że nawet nie wyruszył na tą kampanię wojenną, władał teraz przeogromnym obszarem. W tym miejscu warto podkreślić, że za sukcesami Czingis-Hana kryje się jego ogromna umiejętność do dobierania sobie ludzi. Wybierał na generałów ludzi zarówno śmiertelnie lojalnych do niego, jak i niezwykle zdolnych. Mając takich dowódców, mógł odnosić sukcesy, jakich nikt w tej części Azji wcześniej nie widział. A sam Czingis-Han mógł spokojnie siedzieć w swojej stolicy i administrować tym ogromnym imperium. Zajmował się także kodyfikacją prawa, co uważał za konieczne dla swojego wielkiego imperium. Mongolskie przepisy nazywały się jassy i zawierały liczne, praktyczne paragrafy, takie jak: nakazuje wierzyć, że jest tylko jeden Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który jako jedyny daje życie i śmierć, bogactwo i ubóstwo, jak jemu się podoba, i który nad wszystkimi ma władzę absolutną. Nakazuje, aby wszystkie religie były szanowane i aby żadna z nich nie była uprzywilejowana.
Zabrania się pod karą śmierci, aby ktokolwiek, kiedykolwiek był ogłoszony wielkim Hanem, chyba że zostanie wcześniej wybrany przez książąt, Hanów, oficerów i innych mongolskich szlachciców na Kurultaju. Zabrania się zawierania pokoju z monarchą, księciem lub ludem, który się nie poddał. Aby żołnierze armii byli ciągle w formie, każdej zimy odbywać się mają wielkie polowania. Z tego powodu nikomu w imperium nie wolno zabijać od marca do października jeleni, kozłów, saren, zajęcy, dzikich osłów i niektórych ptaków. Dozwolone jest spożywanie krwi i wnętrzności zwierząt, choć wcześniej było to zabronione. Zabrania się kąpieli i prania odzieży w bieżącej wodzie podczas burzy. Sikanie do wody lub do popiołu karane jest śmiercią. Zaraz po pokonaniu Karakitajów z Mongolii wyruszyła ogromna karawana kupiecka na zachód. Oficjalnie oczywiście w celach handlowych, lecz prawdopodobnie była to także przykrywka dla dużej akcji szpiegowskiej, bo Mongołowie znani byli ze świetnego rozpoznania sytuacji swoich wrogów. Właśnie za większością ich sukcesów militarnych stał świetny wywiad, dzięki czemu ich uderzenia były precyzyjnie zaplanowane i optymalnie dostosowane do przeciwnika, z którym mieli się mierzyć. Tak więc, kiedy karawana dotarła do chorezmińskiego miasta Otrar, jego gubernator kazał zatrzymać kupców, których uznał za szpiegów i skonfiskował ich towary. Oczywiście wzburzyło to Czingis-Hana, który wysłał swoich posłów do Muhammada II, szacha chorezmińskiego imperium, z żądaniem uwolnienia kupców i wypłaty odszkodowania. Ten postąpił najgorzej jak tylko mógł, bo zamordował posłów, co dla Mongołów było pogwałceniem świętych zasad i oczywiście powodem do natychmiastowej wojny. Niemal od razu na Chorezm wyruszyła potężna armia złożona ze 100 000 wojowników. Był środek zimy, mimo to Czingis-Han rozkazał przemarsz swoich wojsk przez przełęcze Altaju. Był to wyczyn, przy którym przeprawa Hannibala przez Alpy to jakby turystyczny trekking. Lecz Mongołowie to twardzi ludzie stepu, a nie jacyś tam opaleni w afrykańskim słońcu Kartagińczycy. Dlatego, mimo że przeprawa była niezwykle ciężka, zdecydowana większość jeźdźców ją przeżyła i z zapałem runęli na Imperium Chorezmińskie. Imperium, które było bardzo młode, jak może pamiętacie z opowieści o Turkach seldżuckich, Chorezm był wcześniej wasalem państwa Seldżuków tak długo, jak długo dobrze im się powodziło, lecz po porażce sułtana Ahmada Sanjara pod Samarkandą w 1141 roku Chorezm usamodzielnił się, a później przystąpił do ofensywy i zagarnął w kolejnych dekadach ogromne terytoria po rozpadzie seldżuckiego imperium. Tak więc nie mieli oni ugruntowanej pozycji na podbitych terytoriach, a ludzie tam mieszkający nie czuli silnej więzi z szachem Muhammedem, więc nie byli skorzy do umierania za niego. Co gorsza dla Chorezmu, szach postanowił podzielić swoją armię, która liczebnością dorównywała mongolskiej, i obsadził ważne miasta i twierdze, licząc, że to powstrzyma najeźdźców. Dodatkowym elementem był fakt, że wyżywienie 100-tysięcznej armii w jednym miejscu na suchych terenach Azji Centralnej było niemal niewykonalne. Dlatego taka strategia była też zrozumiała z logistycznego punktu widzenia. Czingis-Han także podzielił swoją armię na 3 części, lecz tylko po to, by zmylić przeciwnika. Jego syn Jochi oraz generał Jebe ruszyli na urodzajną nizinę, aby tam plądrować i niszczyć uprawy, a przede wszystkim, aby odwrócić uwagę szacha od głównej operacji, która skierowana była przeciwko miastu Otrar, gdzie zatrzymano tą mongolską karawanę. Mimo że Mongołowie mieli ze sobą chińskich inżynierów i broń palną, prawie pół roku męczyli się ze zdobyciem tego miasta, a Czingis-Han cały czas czekał w oddaleniu, aby z zaskoczenia udzielić na armię Muhammeda,
która powinna była przybyć z odsieczą. Tak się jednak nie stało, szach nie wpadł w tą pułapkę i armia mongolska ruszyła dalej, aby zdobyć Bakharę oraz Samarkandę. Samarkanda była ogromnym i bogatym miastem, którego ludność została potraktowana w sposób typowy dla Mongołów. Wszyscy zdolni rzemieślnicy zostali odesłani do Mongolii, część ludności sprzedana w niewolę, część wcielona do armii, a cała reszta zamordowana na miejscu. Jeszcze gorszy los spotkał mieszkańców Nishapuru, kolejnego wielkiego miasta wschodu, które początkowo poddało się Mongołom, lecz później zbuntowało się i łucznik z murów miejskich zabił męża córki Chingishana. Ten pozwolił wdowie wybrać, jaki los ma spotkać miasto. Ta rozkazała, aby wymordować wszystkich, łącznie z psami i kotami, tak aby żadna żywa istota nie przetrwała. Z odciętych głów pomordowanych mieszkańców ułożono kilka piramid, a wieść o straszliwym mongolskim terrorze rozniosła się szybko po całej Eurazji. Brutalność mongolskich podbojów miała niestety także praktyczne podłoże. Ich było po prostu zdecydowanie za mało, aby kontrolować tak ogromne terytorium, zamieszkałe przez miliony ludzi. Dlatego prowadzili systematyczną depopulację, aby z jednej strony zmniejszyć wielkość masy ludzkiej, która mogłaby się zbuntować, z drugiej strony, aby dać jasny sygnał dla tych, którzy przeżyli, że bunt kończy się tylko i wyłącznie śmiercią. System ten działał bardzo dobrze przez wiele stuleci, co równocześnie oznacza, że Chingis Khan był jednym z największych morderców w historii ludzkości, który dzieli podium ze Stalinem oraz Timurem Kulawym. W obliczu takich porażek szach uciekł na wyspę na Morzu Kaspijskim, gdzie wkrótce został dopadnięty i zabity. Natomiast jego syn, Jalal al-Din, próbował jeszcze walczyć dzielnie, uciekając na południe do Indii i zorganizował tam opór, ale nie odwrócił już losów imperium swojego ojca. Ostatnim aktem tej wojny było oblężenie Urgenczu, wielkiego kupieckiego miasta na północy Chorezmińskiego Imperium. Oblężenie było niezwykle długie i krwawe. Mieszkańcy walczyli do upadłego, ponieważ wiedzieli, na jaki los mogą liczyć z rąk Mongołów. Tygodniami walczono o każdy metr miasta, a najeźdźcy ponosili spore straty, bo to nie była dla nich wymarzona walka na otwartym stepie, tylko krwawa jatka w ciasnych uliczkach miejskich. Wreszcie w 1221 roku Urgencz padł i jego ludność została oczywiście zmasakrowana. Powstaje w tym miejscu kluczowe pytanie, czy los Imperium Chorezmińskiego był od samego początku przesądzony? Uważam, że zdecydowanie nie musiała się potoczyć w ten sposób historia i winę za zagładę tych wielkich azjatyckich miast wraz z ich mieszkańcami ponosi Muhammad II. Ewidentnie Chingis Khan nie planował inwazji na tak odległy kraj. Co więcej, jego postępowanie pokazuje, że chciał jej w miarę możliwości uniknąć. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że z Karakorum do samej Samarkandy jest ponad 4000 km. Odległość bardzo duża, nawet jak na Mongołów. Poza tym miał on pod bokiem bogate, świeżo podbite Chiny, na które miał uważne baczenie, gdyż łatwo mogło tam dojść do rewolty, gdyż władza Mongołów nie była jeszcze ugruntowana. Kiedy karawana została zatrzymana, Chingis Khan, gdyby szukał naprawdę powodu do wojny, mógłby już wówczas ją wypowiedzieć, bo powód był wystarczający. On jednak wysłał posłów i chciał złagodzić spór. Dopiero zabicie wysłańców przez Muhammeda spowodowało, że władca Mongolii był w sytuacji bez wyjścia. O tym, że nie planował inwazji i zadziałał raczej emocjonalnie, świadczy też fakt, że uderzył bezzwłocznie, w zimie, przez trudne górskie przełęcze. Gdyby Muhammad II nie wkurzył Temudżyna, być może
ekspansja mongolska na zawsze zatrzymała się na dzisiejszym Tadżykistanie i Kirgistanie. Wszak wielki wódz miał wówczas już prawie 60 lat i nie palił się do tak dalekiej wyprawy. Stało się jednak inaczej i skutki tych wydarzeń już kilka lat później odczuli nawet Słowianie mieszkający nad Dnieprem. Rajd mongolskich wojsk pod wodzem Subedeja Idżebe przeszedł do historii jako jeden z najbardziej brawurowych w dziejach świata. W latach 1220-1224 przemierzyli oni na czele 20 000 Mongołów prawie 20 000 kilometrów i pokonali liczne ludy, przegrywając przy tym tylko jedną bitwę. W wyprawie tej nie chodziło o podbój, bo siła, z jaką wyruszyli, była zdecydowanie za mała. Przede wszystkim chodziło o rozpoznanie krain leżących daleko na zachodzie, zupełnie nieznanych Mongołom. Pierwsza na ich drodze znalazła się Gruzja, w owym czasie będąca u szczytu swojej potęgi i zajmująca ogromny obszar na południu od Kaukazu. Siła Gruzji wynikała stąd, że wymarła konkurencja w regionie, bo najpierw posypało się Imperium Bizantyjskie pod czasami Turków, a następnie także Imperium Seldżuków rozpadło się na kawałki, więc powstała polityczna próżnia, którą skrzętnie wykorzystali zdolni i ambitni władcy, tacy jak na przykład gruzińska królowa Tamara. Mimo to w latach 1220-22 w serii bitew dzielni Gruzini, wspierani przez Ormian i plemiona tureckie oraz połowieckich najemników, przegrywali raz za razem ze sprytnym Subedejem Idżebe, którzy mimo że posiadali tylko 20 000 wojowników, manewrowali nimi niezwykle dynamicznie i podczas bitew stosowali niezwykle skuteczną taktykę, na którą mogła sobie pozwolić w owym czasie tylko wytrenowana w licznych bojach i świetnie zgrana armia mongolska. Kiedy Mongołowie przekroczyli Kaukaz, w kilku bitwach rozgromili siły połowców. Han Koten uciekł na Ruś i znalazł schronienie u kniazia Mścisława. Podarował mu bardzo obfite dary, próbując przekonać go do swojej racji. Chciał oczywiście namówić kniazia ruskiego, żeby razem z nimi uderzyli na Mongołów, bo połowcy zostali rozbici, ale nie pokonani. Oni jeszcze mieli liczne, wielotysięczne zastępy konnych jeźdźców, które były w stanie walczyć. Mścisław nie dał się łatwo przekonać. Właściwie na samym początku to miał to zupełnie w D, bo przecież połowcy prawie 200 lat nękali Ruś Kijowską, więc nie miał interesu, żeby teraz pomagać tym ludziom, którzy tak bardzo dali się we znaki ziemiom ruskim. Dlatego Koten prosił go i prosił, a Mścisław miał to gdzieś, że tak powiem. Jednak Mongołowie parli coraz bardziej na północny zachód i już wiosną 1223 roku wzdłuż Dniepru poruszali się w kierunku Kijowa. Wtedy to podobno Han Koten przekonał wreszcie kniaziów ruskich, mówiąc: popatrzcie, pierw przyszli po nas, teraz przyjdą po was. Zjednoczmy się i wspólnie odeprzyjmy ten atak. Nie wiadomo, co właściwie dokładnie się stało tej historycznej wiosny 223 roku. Wiemy na pewno, że Mongołowie wysłali posłów, żądając wydania połowców i obiecując Rusi pokój i bezpieczną koegzystencję z całym Imperium Mongolskim. Być może kniaziowie bardzo bali się Mongołów i wiedzieli o ich terrorze. Oczywiście echa ich wielkich podbojów docierały na Ruś już wcześniej. Wiedzieli o tym, że Mongołowie, jeżeli ktoś im podpadnie, niszczą wszystko do gołej ziemi. Słyszeli może o tych sławetnych stosach czaszek, które Mongołowie usypywali z głów swoich pokonanych wrogów. Tak czy inaczej, kniaziowie ruscy podjęli historyczną decyzję o tym, żeby jednak wesprzeć połowców i pognali
mongolskich posłów, co było dla Subedeja, wodza Mongołów, wielką obelgą i oczywiście nie oznaczało nic innego jak tylko casus belli. Mongołowie, mimo że byli tysiące kilometrów na zachodzie, zapędzili się bardzo daleko, pewnie nie planowali takiego wypadu, teraz musieli poskromić krnąbrnych kniaziów Rusi, no bo jakby to było, że ktoś powiedział Mongołom spadajcie, a oni podwijają ogon i uciekają? Nie, nie ma mowy. Mongołowie tacy nie byli. Subedej skierował swoje wojska na północny zachód w kierunku Kijowa. Naprzeciw niemu wyruszyła potężna armia. Na tą okazję, mimo że Ruś była rozbita dzielnicowo, kniaziowie zjednoczyli się i wraz z połowcami ruszyli naprzeciw Mongołom. Do wielkiej bitwy doszło nad rzeką Kałką i o tej bitwie już nagrałem cały osobny odcinek, także link znajdziecie do niej w opisie. Nie będę tutaj się rozpowiadał ponownie o tej bitwie, ale wiecie, że efekt był taki, że Ruś została dotkliwie pobita, połowcy również, a Mongołowie wyrżnęli tysiące ruskich wojów. Większość kniaziów ruskich też padła w tej bitwie i tak naprawdę był to początek końca Rusi Kijowskiej. Wtedy to Subedej, objuczony wielkimi łupami, wraca do Mongolii, lecz postanawia wrócić bardziej przez północną część stepu, przez właśnie Bułgarię Kamską, bo słyszał o słabym państwie bułgarskim, które tam właśnie istnieje. Lecz tu się bardzo zdziwi, ponieważ Bułgarzy postanawiają stawić czoła wracającym z łupami Mongołom. I tak właśnie dochodzi jesienią 1223 roku do bitwy w zakolu rzeki Samary. W tej bitwie Bułgarzy wykorzystują mongolską taktykę, pozorują ucieczkę, w tą pułapkę wpadają mongolskie wojska i kiedy są zupełnie zdezorientowani tym, co się dzieje, wtedy ze wszystkich stron Bułgarzy wykonują kontratak i miażdżą mongolskie niezwyciężone wojska. Jest to niesamowity szok, który roznosi się echem po całym stepie euroazjatyckim. Bułgarzy w tej bitwie chwytają mnóstwo jeńców mongolskich i rok później ci jeńcy zostają wymienieni w stosunku 1:1 za owce. Dżingis Khan musi za swoich ludzi zapłacić jedną owcę za każdego. Jest to niesamowite upokorzenie dla Mongołów i oczywiście takiego upokorzenia nie są oni w stanie przełknąć. Dlatego też Mongołowie nie zapominają. 13 lat później, kiedy wyruszają znowu na zachód, aby pokonać bogatą Ruś Kijowską, wtedy to pierwszym ich właśnie celem na tej kampanii wojennej jest Bułgaria Kamska. Tymczasem, wkrótce po powrocie z wojny na zachodzie, główne siły mongolskie musiały znów stanąć do walki, tym razem z Tangutami i chińskimi rebeliantami. Liczyli oni, że mongolskie hordy wykrwawią się na wojnie tysiące kilometrów dalej na zachodzie. Zawiązali więc koalicję i wypowiedzieli posłuszeństwo. Dżingis Khan zaraz po powrocie z Chorezmu zabrał się za organizację wyprawy, która miała ukarać krnąbrnych podwładnych i raz jeszcze pokazać im, jak kończy się nieposłuszeństwo w stosunku do Wielkiego Hana. W 1226 roku najechał kraj Tangutów i krok po kroku zdobywał miasta oraz wygrywał walne bitwy, jak to miał w swoim zwyczaju. Jednakże w sierpniu 1227 roku Dżingis Khan zachorował i po kilku dniach zmarł. Prawdopodobnie było to spowodowane przez chorobę podobną do czarnej śmierci, która istniała w owym czasie w Azji. Wieść o śmierci Wielkiego Hana błyskawicznie rozniosła się po całym Wielkim Stepie. Wszyscy najważniejsi dowódcy mongolscy ruszyli co siła w koniu na spotkanie, aby wyłonić nowego Hana, który poprowadzi wielką ordę. Oczywiście według mongolskiej tradycji należało zwołać wielki kurultaj, aby wybrać nowego władcę. Lecz co wydarzyło się później, opowiem Wam już w kolejnym odcinku z serii Historii Wielkiego Stepu, bo oczywiście mongolskie podboje wraz ze śmiercią Dżingis Khana nie ustały. Przecież wyprawa Subedeja i Dżebe na zachód dostarczyła Mongołom niezwykle cennych informacji o tym,
jak wiele jest jeszcze do zdobycia. Ale o tym następnym razem. Dzisiaj dziękuję już bardzo za uwagę i zachęcam do zapoznania się z książkami, które polecam w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki serii Historii Wielkiego Stepu, a także proszę o wspieranie budowy naszej osady słowiańskiej poprzez udział w naszej zrzutce, którą również linkuję. Do zobaczenia, cześć!